Dobry. Macie czasami tak, że wstajecie rano i nie wiecie, co się dzieje. Chciałam zjeść śniadanie. Śniadanie od 7. I dobrze będę pościć. Jest piątek, bo jestem w Polsce. No dobra. Nie ma jak trochę się pomalować przy otwartym oknie. Napić się kawy. Od razu się człowiek ożywia. Wydaje mi się tego cały czas, że założyłam bluzkę tył naprzód. Nie wiem, możliwe. Prawie jest święto majowe, a tu tylko 4 stopnie. Ale patrzcie na to. Trzeba zatankować. Kraj rozpoczęcia Polska, 6:40. Startujemy. Volvi, let's go. Dzisiaj jest piątek. Jutro już zaczyna się weekend majowy, bo dzisiaj jest 28. To jest wyjazd. Czy to mogę w lewo? No mogę w lewo. Tam jest rondo. Kurczę, trzeba już było na rondo jechać. Ta kamera na prawym lusterku, Jezu, to jest po prostu piękne. Przy wyjazdach. Włączymy radio. Zobaczymy, co tu się dzieje. Dziewiętnaście. Cześć Iwonka. No cześć. Daję, nie daję. No dobrze, to ja daję. Dzwonicie. Co tam? Opona poszła? Wracam do stację do Płony przed zjazdem na Bolesławie, co uważajcie? Do lewego. Ojojoj. Padnie na parking, to ugasi. Ale co, to mu się tam koło dymiło, czy tylko opona? Nie, rozpierdoliło mu tylko oponę, wiesz? Takiej przygody to ja nikomu z rana i z wieczora, i z południa, i w nocy też nie życzę nigdy. Jejku, to jest najgorsze, co może być chyba. Kapeć. Wyobrażacie sobie, zjeżdżacie sobie na majowy weekend zadowoleni, fajnie, jedziemy, a tu bum. I koło do wymiany. O Jezu, nie. No ale dobra, mamy, proszę Państwa, 10 km i zjeżdżamy na tankowanie. No dobra, to tankujemy, ale wiecie co? Pokażę Wam dzisiaj coś mega. Moją ulubioną funkcję w Eurowagu, którą odkryłam jakiś czas temu, jak zjechałam na tankowanie na jakiejś stacji benzynowej w Niemczech i mi karty nie sczytywało. Ale się okazało, że w mojej aplikacji Eurowag na tej stacji, tak samo zresztą jak na 700 innych stacjach, jest opcja Eurowag Pay. Ale zobaczcie, jakie to jest genialne. Nawet nie muszę kilometrów spisywać do licznika, żeby podać do komputera, jak się wkłada kartę, bo w ogóle teraz karty nie muszę używać. Nawet karty nie muszę mieć w trasie i de facto, nawet jakbym była w trasie, a coś by się stało, na przykład ważność karty by mi zgasła, to ja wciąż już mogę sobie załadować nową kartę do mojej aplikacji, nie mając tej karty fizycznie. To jest mega, to po prostu ta funkcja to jest nowy świat dla transportu. Nie trzeba kierowcy dawać karty paliwowej, bo może mieć ją w telefonie, ale patrzcie, jak to zawaliście działa. No dobrze, tak to wygląda. Tu jest moja aplikacja Eurowag. Odblokowuje się na twarz. Tu jest mój Volvi. Jak widzicie, jak sobie kliknę, widać jest postój. No ale dobrze, bo tu mamy, nie chodzi nam o to, chodzi nam o to. Jesteśmy tutaj, tu mamy cenę podaną, jak zwykle. No i widzicie, jest opcja tankuj z Eurowag Pay. No ale myślę, że potrzebujemy otworzyć zbiorniki pierwsze. No i teraz patrzcie. Pokażę Wam. Ale chodź tu. Czyli tak, teraz damy tankuj z Eurowag Pay. Rozumiem. Muszę być w pobliżu, bo jak się oddalę na 100 metrów, to będzie blokada. Dajemy diesel. Pompę mamy tutaj numer 9 i rozpocznij tankowanie. Zimno mi tu. No i patrzcie, mogę tankować. Mam 90 sekund teraz na to. Bez przerwania, żebyście wiedzieli, że to prawda.
Czary mary, nie do wiary. Voilà. Jejku, jakie to jest zawaliste. Ja się boję, że przez to w ogóle kartę zgubię, ale kartę włożę do teczki z dokumentami i nie zgubię, bo nigdy nie wiadomo. Ale 700 stacji i ta liczba rośnie. Na samym początku, jak któregoś razu mi się to pojawiło, w ogóle myślałam, co to jest i machnęłam ręką i poszłam dalej, ale w sytuacji właśnie, gdy wtedy musiałam zatankować, już mi się paliwo kończyło, a ta karta nie działała, to myślę, jejku. No ale patrzę, jest Eurovac Pay, tylko trzeba było aktywować, więc ja zadzwoniłam sobie na szybko na obsługę klienta i w ciągu 15 minut to było już aktywowane. Także no trochę dłużej trwało to tankowanie, ale zatankowałam i ostatecznie teraz to już tylko płacę z tym Eurovac Pay. Zawaliste, najbezpieczniejsza opcja na tankowanie i popatrzcie, jaka super wygodna. Kurczę, jak ja mogłam tankować normalnie. Wiecie co, jest jeszcze jedna bardzo ważna opcja. Gdyby się okazało, że coś nie działa z aplikacją, to zdalnie można uruchomić pompę paliwa. No i dobrze, zatankowane. I teraz można iść albo drugą stronę, która też jest z 9, czyli trzeba nacisnąć. Ja nie będę tankować drugiej strony, więc, ale generalnie naciskacie, odkładacie pistolet, idziecie na drugą stronę. Ja nie będę więcej tankować paliwa z tego względu, że zatankowałam tylko tyle, żeby sobie dojechać do Opola, rozładować się i mieć paliwo na start, na wypad. Ceny paliwa ostatnio spadają, więc nie ma co dotankowywać na pełno, jak auto będzie teraz przez tydzień, przez weekend majowy stało. Więc tak wiecie, na teraz i później na wyjazd. Żebym nie jechała na rezerwie, się nie stresowała. Też nie wiem, w którą stronę pojadę. No i dobra. I cała filozofia. Świetna funkcja, co? I zostawiam Wam link. Sprawdźcie sobie kierowcy, męczcie swoich dyspozytorów, swoich szefów o tą aplikację. Aplikacja jest oczywiście darmowa. Logujecie się, musicie tam mieć stworzony profil kierowcy i wtedy po prostu wszystko jest z górki. Dla firmy to też jest dobre, bo oznacza, że kierowca nie zgubi karty, a jak zgubi, to ma w aplikacji wszystko i dalej będzie tankować. Jak trzeba wymienić kartę, no to dalej po prostu wszystko zdalnie. Wszystko zdalnie i to jest najbezpieczniejsza opcja tankowania. No i nie trzeba pamiętać PIN-u, a z tym czasami różnie bywa. Nie trzeba nigdzie zapisywać, a do tego jeszcze, jak są czasami jakieś mniejsze stacje i to się może zdarzać, że jest kolejka do tego komputerka, żeby uruchomić pompę, trzeba chodzić, sprawdzać, czasami w jednym nie działa, trzeba iść do drugiego. Pięknie, pięknie, pięknie. Możemy jechać dalej. Może bym pozapinała. No może. Warum nicht? Bo dzisiaj nie tankujemy. No, po zatankowaniu tak to wygląda. Czas, karta, rodzaj paliwa, kwota, wszystko jest. Twój rachunek zostanie automatycznie zapisany w swojej historii Eurovac Pay. I to jest piękne. Dobry? Ja tutaj już znam wszystkich na tym Eurovacu na krzywej. No dobra, można jechać dalej. Tak to wygląda. No i widzicie, na końcu tego wszystkiego jeszcze rachunku nie zbiera. Patrzcie, ile to jest głowy roboty, jaka to jest, no, to jest reklama, ale przyznajcie sami przed sobą. Nie zapamiętujecie licznika, nie musicie zapisywać PIN-u i pamiętać, nie musicie się martwić, że zgubicie kartę, nie musicie stać w kolejce, nie ma jakiegoś ryzyka związanego z kradzieżą danych karty i kradzieżą paliwa i z takim, że ktoś zatankuje gdzieś tam 1000 km dalej na Waszą kartę. Przecież to się cały czas zdarza. Tutaj jak się odchodzi trochę dalej, to na 100 metrów to już paliwo się blokuje, nie da się zatankować. Jeżeli dane GPS aplikacji i samochodu i stacji benzynowej nie pokrywają się, nie ma tankowania. Jeszcze raz powtarzam, link na dole, wejdźcie, zaobserwujcie, podeślijcie swojemu szefowi, dyspozytorowi, człowiekowi odpowiedzialnemu w firmie za karty paliwowe. To jest mega opcja, powtarzam i zaręczam za nią. Nie myślałem, że trafię. Mogę sobie z Panią zrobić zdjęcie? Jasne, no nie pani! Aż mi żona nie uwierzy. Normalnie wołałem przez radio, ale bo patrzę włączone. po włosach. Wyłączone. Poznałem po włosach. Jak to było, Ośka wiatropylna. No, patrzcie. Znak postawiony i już problem.
miejsce. Tutaj czego znak wyciągalny. Wiecie, co jest najlepsze z taką naczepą? Z naczepą coś takiego, że jak się człowiek już złamie i chce cofnąć, bo mu braknie, żeby pokonać jakąś tam przeszkodę, to ta ośka się nie prostuje, tylko ona się wtedy jeszcze tak jakby dołamuje. Co oznacza, jak się jeździ taką naczepą z tak zwaną właśnie wiatropylną ośką, co oznacza właśnie, że ta ostatnia oś w naczepie się skręca, ale nie ma do niej pilota, ona się skręca jakoś tam automatycznie, to właśnie zawsze się ma tylko jeden strzał. Jak coś pójdzie nie tak, no to się jest w czarnej. Oczywiście metr, dwa można cofnąć, w zależności od tego, jak bardzo jest się wyłamanym, powiedzmy. Ale jak się jest już mocno wyłamanym, to pachnie awarią, uszkodzeniem, wielkim problemem, kosztami, pieniędzami, stratami, zamkniętą firmą. No i jak sytuacja? Dwa auta, aż powiem Wam szczerze, że zrobimy to tak. Powiem Wam, że tutaj jest co najmniej godzina czekania, więc zrobimy to tak, że jedziemy dalej. Jedziemy dalej, ujmujemy auto dzisiaj na Krapkowicach, a auto będę zostawiać dzisiaj nie w Piomarze w centrum, tylko w Piomarze. Wpadłam na to niestety dopiero jak zjechałam z autostrady, tam ronda nie było, więc tak czy tak trzeba było tutaj wyjechać, żeby zawrócić, ale właśnie, bo stawiam dzisiaj auto po pracy na Piomarze, Rogowie, czyli przy autostradzie, czyli tam przy myjni na Krapkowicach, tam też fajnie myją, jest bardzo dobre jedzenie, więc jedźmy pierwszy rzeczywiście na rozładunek do Strzelec Opolskich. Co ciekawe, w ogóle praktycznie na Zakładowej 2, a na Zakładowej 10 jest baza TAG, pamiętacie? Zawsze mówię, że tam na kawę wpadnę, ale w sumie zanim się rozładuje, zanim co? Może wpadniemy na chwilę? Zobaczymy, czy będzie czas, zobaczymy, czy się poukłada. A z takim brudnym autem zajechać do starego pracodawcy, to nie da rady. No i wtedy właśnie po pracy pojedziemy na Rogów. Na Rogowie umyjemy auto, zjemy obiad, no i będę się już tam przygotowywać do wypakowania z autka. Tak to zrobimy. Brzmi jak dobry plan. Szkoda tylko, że wcześniej go sobie nie odmyśliłam, bo straciłam jakieś 5 minut, ale za to skorzystałam z toalety. Na tym BP tutaj właśnie na zjeździe A4 Nysa, gdzie jest właśnie i to BP, i Orlen, tu jest ta myjnia Rico, bardzo dobrze myją. Mycie mojego zestawu kosztuje bodajże 165 zł, a zestawy, czyli wiecie, tandemy, zawsze mają wyższą cenę, więc nie wiem, ile jest za ciągnik plus naczepa. Powinno być kilka złotych taniej, ale tam jest, na tym BP są dobre pierogi. Ja tam zawsze jem pierogi, smakują mi. Z takich statystyk w ogóle to przez te 2 tygodnie w trasie wyjechałam we wtorek. Ja w poniedziałki nie lubię wyjeżdżać z Polski z tego względu, że no wiadomo, jest tak gigantyczny ruch na 4 na eksporcie w poniedziałki, że to się mija dla mnie z celem, żeby stracić pół dnia i jechać w jednym wielkim korku z prędkością 40 na godzinę, bo tak wygląda rzeczywiście jazda A4 już mniej więcej od Wrocławia albo i wcześniej, w stronę Niemiec. Gigantyczne korki. Więc ja sobie lubię we wtorek wyjechać i jechać już normalnym ruchem. Parkingi też są zawalone, też nie są aż tak zawalone w Niemczech już jak się wjeżdża, więc we wtorek wyjechałam, dzisiaj jest piątek, wykonałam 5 zleceń, to jest 5. ładunek. W trasie wyszedł mi teraz weekend 45 godzin, tak wyszedł załadunek. Gdyby nie to, że miałam tą Brukselę, to bym jeszcze szepnęła 1 ładunek. No ale Bruksela raz, że już narzucała czas i miejsce, w którym musiałam się znaleźć, co oznacza właśnie, że w miejscu, gdzie się rozładowałam w Austrii, był od razu ładunek powrotny, był ładunek, nawet nie wiem w sumie gdzie, był ładunek gdzie, ale chyba do Holandii w ogóle, z tego samego miejsca, więc idealnie, ale miał być dopiero gotowy na wieczór i ja bym po prostu była dopiero na środę rano z rozładunkiem, a gdzie to jeszcze rozładować i wtedy jechać do Brukseli, do centrum, więc to nie wchodziło w grę. Sama konferencja mi wycięła 1 dzień i sam fakt tego, że jak się rozładowałam gdzieś tam dalej trąbią, że jak się rozładowałam pod Brukselą, no to była godzina 3 i jeszcze gdzieś spokojnie mogłam coś zładować i jechać dalej, więc no,
prawie że 2 dni wycięte tylko i wyłącznie przez to, żeby być na tej konferencji poświęconej tematowi warunki pracy kierowców. No ale ktoś to musi robić. Ktoś to musi robić. Jestem głodna, jest godzina 10, a ja dalej nic nie jadłam. Ale to jest normalne, to jest dobre. Powiem Wam szczerze, że jak zaczęłam wracać przez te 2 tygodnie ostatnie do postu, od razu się zaczęłam lepiej czuć. Od razu znowu dopinam spodnie. Jeszcze... No dobra, wczoraj jadłam McDonalda, bo jakoś tak wyszło. Ale to się rzadko zdarza. To się zdarza tylko i wyłącznie przed okresem, że ja zjem takie ścierwo. No więc wczoraj zjadłam ścierwą, ale dzisiaj zjem porządny obiad. A dzisiaj wieczorem jadę do rodziców i tam to już będzie w ogóle, wiecie, pyszne jedzenie, warzywa z własnego tunelu, mięso z własnej zamrażarki, nabiał z gospodarstwa po sąsiedzku. Jeden rozładunek? Rozładunek? Tak jest. Dobrze, dziękuję bardzo. Takie meldowanie, to mi pasuje. Od razu rampa. Pięknie, pięknie, pięknie. Fajna sprawa, taki mikrofon, pewnie mnie słyszeliście z zewnątrz, nie? Ale czasami jak do siebie gadam, to byście przez przypadek mogli usłyszeć za dużo ode mnie. Witam Panie doskonale, to wszystko. Dziękuję, dziękuję. Witam i życzę dobrego weekendu. O, jest i tak, patrzcie, tam jest tak. Widzicie? Gdzie jest ten tak? Tam tak. Pamiętacie, jak jeździłam na kamerytach? Pamiętacie? Ach, aż bym zajechała na kawę. Ale jak brudnym autem jechać na kawę? No, kto będzie patrzył? Ale wtedy się zasiedzę z 2 godziny. A w sumie przyjadę bez prezentu żadnego. Przydawałoby się jakąś flaszkę, chociaż przyjdzie. Weekend się zbliża. 6. Wcofujemy pod 6, panie? Chcecie iść na zewnątrz? Taki jest minus używania mikrofonu. Jak się podepnie mikrofon do telefonu, to mikrofon telefonowy jest odłączony, a jak to ustrojstwo padnie, a ja nie zauważę, to nie ma dźwięku i to jest to, co się stało właśnie. Padło, nie zauważyłam, nie ma dźwięku przez część filmu. Właśnie dlatego nie noszę mikrofonu. Bo ja nagrywam filmy przy okazji robienia pracy, a nie pracuję po to, żeby nagrać film. Jakby było odwrotnie, to bym na pewno zawsze wszystko pamiętała, że wszystko było idealnie. No i tak. Inna rampa? Jezu, woli, mi przestraszyłeś. Inną rampę mi robicie, jednak. Więc tylko zużyłam most. Powoli pojadę. Muszę zawrócić. To się tu ustawimy na prawą stronę, cofniemy. Tak jest fajniej na prawą stronę cofać. Trudniej. Kurde no. Zegarek jest fajny, ale rękawy przez niego to wcale tak nie chcą się wolić. Wiecie co jest najlepsze? Jak człowiek tak czasami na przypadek chce zawrócić gdzieś pod magazynem i przez przypadek wcofuje na prawą stronę pod rampę. Macie tak czasami? No prawie, że trafiłam pod tą rampę. Ale za bardzo. No i pięknie. Jak się wcofuje pod rampę, a ma się otworzone drzwi i w solówce, i w przyczepie, to nie jest to filmie. To jest strasznie ciężko cofnąć tak, żeby był zestaw wyprostowany. Już wam pokazuję, co chodzi. Widzicie? To są drzwi, a tam się da drzwi, a naprawdę jest to daleko od tego dwojnika. W drugim lustrze tak jakby trochę lepiej widać, ale też kiepsko widać. Także traci się precyzję przy otwartych wszystkich drzwiach. No ale w sumie to wtarłam czy nie wtarłam opony? No, widzicie? No, to według mnie już jest, co tutaj widać, troszeczkę obtarte, ale to nie jest oczywiście uszkodzone, to jest tak tyle, co tyle, to się jeszcze nic nie dzieje, a tylko ostatecznie ci, patrzcie, go to fajnie robi. Fajnie. No ale dobra, otwieramy. Przyczepa w ogóle postawi. No i dobra, pasuje.
weszło. Tam gdzie będzie tyle samo. Tylko tu musimy podnieść jeszcze pewnie. Czy ta rampa też jest niska? No, jest okej. Jest okej. Albo dobra, żeby mi się nie jeździło, to... Wystarczy. No to czekamy na rozładunek. Po rozładunku będzie jazda do Opola. Po Opolu będzie myjnia. Po myjni będzie wypakowanie. Po wypakowaniu będzie jazda do domu. Oj, ale wysoko. Macie takie sami? Może jak się auto rozładuje, pójdzie w górę i nagle człowiek by już spadł, tyle co by nie spadł. Dobra. No więc z moim nagrywaniem jest coraz gorzej, bo już nie włączyłam kamery nawet, jak odjeżdżałam, ale w każdym razie zobaczcie, że już jestem za rampą, idę po dokumenty. Wiecie co to jest? To są pieniądze. Dobra, jedziemy teraz na myjnię. No nie, Maniek, to ty? No jasne, kochanie, kochanie, żeśmy się nie widzieli, o Jezu, kochanie. Widziałem cię tylko na aptece. No chłopaki, no to kurczę, dobrze wam się tego browara tak samemu pije? No zapraszamy, odstawiaj żelazo, zapraszamy. I tam gdzie pojechałeś, tam zaraz po prawej stronie są działki. Tam będziemy rzucili. No, tak by się zdało zrobić, ale kto za mnie auto umyje? No ale co, to już kończysz dzisiaj, tak? Czy tego? Chyba nie jedziesz gdzieś na weekend, co? Nie, no już właśnie kończę, ale muszę auto umyć, odstawić, spakować się, ogarnąć i no, to jeszcze trochę roboty kurczę jest. Jeszcze piwa nie da się. Oj kurde, żebym cię wcześniej przywożył, to jechał pomóc. No ja mam drugi weekend dopiero 7 do Niemiec, wiesz? Bo tam auta mamy. No to fajnie, fajnie. Ja w sumie też dopiero 8 startuję, więc teraz co? Zostaje nam odpoczywać, rządzić i się opalać. Ja wiadomo, że już tam coś gada, dobra. Dobra Iwanko, tam najlepszego, miłego weekendu, odpoczywaj. No dzięki i tobie też. Trzymajcie się chłopaki, dobrego weekendu. Dobra. No nie ma jak znajomych na CV spotkać. No patrzcie jak pany policjanty dziś pracują. Już druga ta kontrola. I na hulajnodze po prawej stoją. Co oni chcą? Patrzcie, będzie miał gdzie zatrzymać, a zatrzymał. Co? Teraz go weźmie na przystanek? Patrzcie. Cysarka na mopliku. No o, kurczę. Schował się na motorze w krzakach na bramce wjazdowej do kogoś i złapał go, popatrzcie, no. Taki jakiś chudy, mizerny ten chłopczyk. Teraz jesteśmy w słynnej miejscowości Gogolin. Jest taka nawet piosenka, nie? Poszła Karolinka do Gogolina. Po lewej stronie są jakieś w ogóle budynki. Co tam jest? Jest tutaj na pewno dużo osób z Gogolina, więc zapraszam do pochwalenia się, co tutaj jest w tym Gogolinie takiego. Cóż to za budowle? Tory też przechodzą. I to jest strzeżony przejazd. Poważna miejscowość. Gogolin. Jakbyście szukali dobrej myjni przy A4, tak mniej więcej na wysokości właśnie polskiego, to raz, że jest właśnie tam na zjeździe Nysa Rico i tam się dostaje, bardzo ładnie myją, dostaje się bon na, Jezu, niech się skupię, na jedzenie na Orlenie, który jest tam zaraz obok, a wyjeżdża się przez BP, wyjeżdża się przez Orlen, a na Orlen się dostaje kartę taką plastikową na danie. A tutaj z kolei też bardzo dobrze myją, tutaj jest na Krapkowicach, nie jaki to jest zjazd Drogów. No Krapkowice, to jest zjazd na Opole, Krapkowice i to jest Strzel, tutaj też bardzo dobrze myją i jest też bardzo dobre jedzenie. Jeśli miałabym powiedzieć, gdzie jest lepsze jedzenie, restauracja z jedzeniem, to tutaj. A tutaj w ogóle
Zobaczycie, jak dają. Idę zapłacić. Myjnia jest kupiona. Ciekawostka. Tutaj też jak się płaci kartą Eurovac, to wchodzi od razu pod jedną zbiorczą fakturę, co wiecie, oznacza mniejsze koszty administracyjne, więc tutaj też można płacić kartą Eurovac za myjnię. I oczywiście paliwo. No dobra. Wiecie co jest? To jest zupa grochowa. Dawno nie jadłam. Sążanki, super. Bogata wersja wodzionki. Dobre jedzenie. To zawsze było dobre jedzenie. No, bardzo domowe. Jest druga, a to jest mój pierwszy posiłek dzisiaj. A dziękuję. Desery też tu mają bardzo ładne, aczkolwiek ja się nie pokuszę. Stoi skodiczka. Jest ok? Jest ok? Dobra. No i tym pozytywnym akcentem kończymy tą trasę. Teraz czas na majówkę. Auto jest pięknie wymyte, ale w trakcie myjni miałam spotkanie z księgowością. Załatwiłam jeszcze jakieś sprawy, jeszcze jakieś dodatkowe przelewy powychodziły. No i tak to jest być przedsiębiorcą, tak to jest być kierowcą, właścicielem ciężarówki. Na pauzie robi się dokumenty, robi się pracę szefa firmy. Jak się jest właścicielem małej firmy, to się nie ma ludzi od tego, od każdego, tylko jest się od wszystkiego. Wiadomo, że księgowość mam, wszystko mam, ale to wszystko trzeba w kupie trzymać. Dziękuję, do usłyszenia.